Witam wszystkich. Jadę właśnie do Polski. Jest godzina prawie 5 rano, jest jeszcze ciemno, także teraz nie będę do Was mówił, odezwę się później. Zapraszam na dzisiejszy film. Nagrywam teraz jadąc. Chciałem Wam powiedzieć kilka rzeczy odnośnie mojej podróży. O, muszę uważać, policja tam stoi, ale nie. Oni nie patrolują, po prostu tylko radiowóz to pusty. I teraz jestem na wysokości miasteczka Rumniko-Vulcza, takie małe miasteczko znajdujące się ponad 100 km od Bukaresztu. Po drodze zatrzymałem się jeszcze w okolicach Piteszcz i tam dotankowałem sobie trochę gazu, ponieważ nie chcę tam dalej się tankować. Tam dalej są drogie stacje, jest drogie paliwo, a poza tym jest ciężko znaleźć gaz. Ja właśnie jeżdżę na gazie, mam też zatankowaną benzynę, prawie cały bak, w razie czego jak mi braknie, to kawałek sobie po prostu podjadę na tej benzynie. No i kieruję się do Oradea. Tam też chcę przekraczać granicę. No i zobaczymy, jak ta podróż będzie trwała. Teraz patrzę na GPS-a, to mam 5 godzin do samego Oradea, także no jeszcze jest długi czas przede mną. Jest godzina 7:26 rano, wyjechałem tak mniej więcej koło 5. No i mam nadzieję, że dzisiaj zajadę szczęśliwie do Krakowa. Wziąłem trochę bagaży ze sobą, mam swoje i nie tylko. Dla kogoś też wiozę taki duży karton. Nie wiem, czy tam mieliście okazję zobaczyć takie drzewko, które mam w bagażniku, też to jest dla kogoś. Także robię też taki trochę dobry uczynek i przysługi dla innych. Planowałem ten przejazd i chciałem, żeby ktoś jechał ze mną. Dałem nawet ogłoszenie na Facebooku. Tam kilka miałem zapytań odnośnie podróży, kilka osób chciało jechać, no ale tak się jakoś wykruszyły i nie pojechały. Także jadę sam. No i za chwilę chcę znaleźć jakieś takie miejsce, żeby się zatrzymać i zjeść sobie śniadanie. No a później, no to może jeszcze jakaś stacja, jakaś kawa. Zobaczymy. Jeszcze mi się przypomniało, jak jechałem, tak mijałem taki konwój. Jechała policja i jechały takie tiry. Zastanawiałem się, co się dzieje, co to jest. A oni wieźli po prostu taki sprzęt wojskowy. Mieli normalnie jakieś czołgi, jakieś działa na tych tirach załadowane. Naprawdę zrobiło to takie wrażenie. No i chciałem Wam o tym powiedzieć. No nic, szukam jakiegoś miejsca na śniadanie. Zatrzymałem się na stacji OMV, trochę już byłem głodny i zjadłem sobie śniadanie i chwilę tutaj jeszcze odpocznę, no i ruszam dalej w trasę. Przede mną 387 km do Oradea, także blisko granicy. I co? Jadę serpentynami takimi przez góry. Mieliście okazję już zobaczyć, jak ta trasa trochę wygląda. Muszę powiedzieć, że kierowcy, którzy tutaj jeżdżą na tej trasie, to naprawdę nie uważają, jadą bardzo nieostrożnie, wyprzedzają tak na trzeciego, tak w ostatnim momencie, tak w ostatniej sekundzie tylko, żeby się zmieścić, żeby być szybciej, żeby być pierwszym. No i co? No i przykro na to patrzeć, ponieważ może dojść do jakiegoś wypadku, mogą ucierpieć niewinne osoby. Pal 6 tego debila, który będzie tak jechał, ale co jak skrzywdzi innych, tak? To jest właśnie najgorsze. Ja wiem, że kiedyś mówiłem wielokrotnie, że zrobię taki film o tych kierowcach, ale to jest tak trudne dla mnie, żeby to nagrać i musiałbym wszędzie jeździć z tą kamerą, żeby nagrywać różne takie sytuacje, jak to wygląda. I
mam nadzieję, że kiedyś ten film powstanie. No, już widziałem, tutaj za mną jechał taki trochę dostawczy samochód, przede mną jedzie tir. No i ten samochód, co jedzie za mną, to tak widać, że spieszy mu się, no i chce wszystkich wyprzedzać po kolei. Także to jest właśnie to, o czym mówię. No nic, trzeba jechać bezpiecznie. Teraz jest droga przez góry, a później na pewno będzie mnie czekała autostrada, także tam będzie się jechało fajnie. No właśnie mnie mija ten samochód, nie jestem w stanie filmować i wam pokazać, no ale wciska się przede mnie i przed tego tira, bo po prostu nie miał miejsca. No co zrobić, no tacy kierowcy i wyprzedzał się, najeździł się, jest szybciej o 10 metrów szybciej, nie? Także to jest to właśnie, o czym mówię tutaj, jak jeżdżą ludzie w Rumunii. No i to jest taka właśnie sytuacja. No nic, odezwę się później do was, a na razie muszę uważać, jak kieruję. Przede mną ładny widok na góry, jadę za tirem. Kierowca tego samochodu jest z Czech, także jedzie Pepiczek przede mną. Tak się śmieje. No i co? Byle tylko dojechać do autostrady i tam będę mógł pocisnąć szybciej. Pogoda jest bardzo zmienna, teraz zaczął padać deszcz. Tak w ogóle jak jechałem wcześniej, to tak temperatura się zmieniała. Najpierw w jednym miejscu było nawet 0 stopni, było tak prawie że przymrozek. Później było 7, 4 stopnie, teraz jest 2. No i nieciekawie się jedzie. Trzeba uważać, bo jest ślisko. I mam jeszcze 354 km do Oradea. Jechałem teraz na autostradę A10, no i tą drogą muszę jechać 69 km, także mam nadzieję, że ten czas mi zleci tutaj szybko, no i byle do granicy. W sumie to nie jestem pewien, czy ta autostrada to jest A10 czy A1. Jeżeli wiecie, to zostawcie jakiś komentarz, ponieważ na GPS-ie jest napisane A10, a na tych wszystkich znakach tutaj takich, które znajdują się u góry, no to piszę po prostu A1, także nie jestem pewien. Skomentujcie to, jeżeli wiecie lepiej, i dajcie znać. Zjechałem teraz na autostradę A3 i tędy muszę przejechać 71 km i mam około 250-260 może kilometrów do granicy, do przejścia granicznego Borsz. Także zmierzam pomału do celu. Kawałek autostrady jest w remoncie, no i nie da się jechać szybko teraz. Przejechałem na tą linię taką i zaszumiało. No i trzeba jechać ograniczenie do 60. Mam nadzieję, że to za chwilę się skończy i będzie można normalnie przyspieszyć. Przejeżdżam przez miejscowość o nazwie Gilou, ładnie brzmiącej. Troszkę tutaj przykorkowane jest, a nie jakoś bardzo, tak po prostu pomału się jedzie. No i przede mną 135 km do Oradea. Zatrzymałem się na stacji benzynowej MOL, zatankowałem sobie gaz. Tutaj cena była w miarę taka przyzwoita, zapłaciłem 3,89 za litr. Jadąc po drodze, tam były stacje, na których gaz był bardzo drogi i cena wykraczała poza wszelkie normy przyzwoitości. 4,5 leja za litr gazu, także tam się nie zdecydowałem zatrzymać. No i przejechałem jakiś dystans na benzynie, a teraz zmierzam do granicy. Mam jeszcze około jakieś 50-60 km.
Jestem na Węgrzech. Zatrzymałem się na stacji M-Petrol i kupiłem winietę. Tutaj Wam napiszę cenę, ile zapłaciłem, mniej więcej w złotówkach oraz w forintach, bo taka jest waluta na Węgrzech. Przejechałem około 30 km, żeby tutaj się zatrzymać na tej stacji i kupić winietę. Nie było nigdzie żadnej innej stacji po drodze. Chwilę chcę sobie tutaj jeszcze odpocząć, zjem coś, no i jadę dalej w trasę. Muszę Wam powiedzieć, że węgierskie drogi są naprawdę świetne. Mają bardzo dobre autostrady. No i jedzie się przede wszystkim szybko. Popatrzyłem na GPS, znaczy cały czas patrzę i mam do samej Polski 3,5 godziny jazdy. Także to nie jest dużo. 324 km i będę przekraczał granicę w Jurgowie. Tam mam pewność, że będzie przejście graniczne otwarte. No i zmierzam do celu. Tak w ogóle to jadę w stronę Miskolca. Mam 41 km przed sobą i później muszę zjechać. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć o stacjach benzynowych. Ta, na której się zatrzymałem, to była jedna ze stacji, a następna jest dopiero oddalona 40 km. Także jeżeli macie zbyt mało paliwa, to musicie to wziąć pod uwagę. No i zatrzymać się odpowiednio wcześniej. Dojechałem na Słowację. Nawet nie wiem, kiedy przekroczyłem tą granicę, bo było kawałek takiej drogi remontowanej i nagle patrzę, a to są tablice Słoweńsko, Słowacja. No i jestem. Przekroczyłem granicę, nie było żadnych kontroli, nic. Nikt nie stał, nikt nie zawracał gitary, jak się to mówi. No i kieruję się na Preszów, a później chyba na Koszyce. Będę Was informował dalej o mojej trasie. No i chcę znaleźć przede wszystkim jakąś stację benzynową, żeby kupić winietę. To jest priorytet. No i zatankować trochę gazu. Zatrzymałem się na Słowacji na stacji benzynowej. Kupiłem winietę, za którą zapłaciłem 10 euro oraz zatankowałem gaz za 20 euro i zmierzam teraz do Jurgowa, gdzie chcę przekroczyć granicę i dostać się do Polski. Jadę teraz przez Preszów, całkiem takie przyjemne słowackie miasteczko. Nie jakieś duże, nie, znowu też nie małe, takiej średniej wielkości. No i tak jak widać tutaj takie blokowiska różne. No i kieruję się dalej na Koszyce prawdopodobnie i na Poprad. Nie, na Poprad, tutaj mi pokazuje GPS. Także jedziemy dalej. Przed chwilą jechał jakiś samochód z Polski, trąbił na mnie, ale nie dlatego, że źle coś zrobiłem, tylko żeby mnie pozdrowić i ktoś mi machał tam przez okno ręką. Nie wiem, kto to był, może ktoś mnie rozpoznał tutaj na tej drodze do Polski. Nie mam pojęcia. Jak będziecie oglądać ten film, jeżeli ta osoba, która machała do mnie, kojarzy mnie z YouTube'a, no to proszę napisz jakiś komentarz, żebym wiedział, kogo ja spotkałem po drodze. Zobaczcie, jaki przepiękny widok na góry. Ale cudnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeszcze mam jakieś chyba 50 km do granicy, tak mi się coś wydaje.
Jadę teraz w bardzo malowniczej okolicy, w gminie Poprad, jeszcze po stronie słowackiej. Naprawdę jest tutaj ślicznie. No i zmierzam w kierunku granicy. Witamy w Polsce. Jestem w Jurgowie. Przejechałem granicę. Kurczę, ale tutaj ładnie, jakiś śnieg jest w górach. No co mogę więcej powiedzieć? Trochę jestem zmęczony. Przejechałem 1021 km od samego rana. No i zmierzam do Krakowa. Nie mam już dużo do przejechania. Myślę, że jeszcze ta droga mi zejdzie może z niecałe 2 godziny. Za chwilę sobie tutaj wklepię w GPS-a kierunek, gdzie mam jechać dokładnie, ponieważ miałem ustawione tak etapami i teraz właśnie do Jurgowa. Od razu widać, że w Polsce to zimno, bo minus 3,5 stopnia. No i kurczę, cieszę się, że już jestem. No jeszcze mam faktycznie 2 godziny ponad do Krakowa, 107 km. No, niestety ciągnie się ta droga, tak jak i przez Rumunię w górach, nie da się jechać szybko. Możliwe, że później zahaczę kawałeczek autostrady, no to coś tam przejadę szybciej, no ale tak to, no to nie da się jechać z jakąś prędkością tak zwaną. No i nic, podziwiam na razie widoki i cieszę się faktycznie. Już tam nie wiem, co wam mam powiedzieć. Nie chcę powtarzać w tym filmie wszystkiego, kręcić tego jeszcze raz. Po prostu mówię to, co myślę. Mam nadzieję, że ta podróż będzie jakaś interesująca, że wam się spodoba ten film. No i co więcej. O, jaki tu jest piękna rzeka. Nie jestem w stanie wam pokazać, ale podziwiam naprawdę widoki. No nic, jadę dalej, bo jeszcze kawałek drogi przede mną. Jestem już w Krakowie, dojechałem. Zaraz będę w domu, dosłownie za kilka minut. Przywitam się ze wszystkimi. I co? Mam nadzieję, że ta podróż była interesująca, że fajnie spędziliście ze mną czas. Skomentujcie ten film, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.